Samochód, który chcemy Wam dzisiaj pokazać, to absolutny majstersztyk. Niestety nie technologiczny i nie stylistyczny, ale marketingowy i księgowy. Volkswagen nowy Multivan, który z prawdziwym, poczciwym, legendarnym Multivanem ma tyle wspólnego, co świnka morska z morzem. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. W wielu testach dziennikarskich tego samochodu, które być może już oglądaliście albo czytaliście, możecie spotkać się z określeniem, że to Volkswagen T7 Multivan, czyli nowa generacja. Ale sam Volkswagen nigdzie, absolutnie w żadnych materiałach prasowych nie używa nomenklatury T7 w odniesieniu do tego samochodu. Co więcej, w ofercie nadal Volkswagen ma wersję T6.1, czyli poprzedniego jakby Multivana, który konstrukcyjnie bazuje na platformie zbudowanej w 2003 roku, tylko nie jest nie T6, a T6.1, ponieważ w międzyczasie przeszedł facelifting. I nadal to auto również jest w ofercie, jak wejdziecie sobie do cennika. O co zatem do wafla chodzi? Ano chodzi o to, że tamta platforma była tak stara, a Volkswagen musi się elektryfikować, że postanowił zrobić następujący myk. Wziął platformę, uwaga, z Volkswagena Golfa, tą taką modułową, i zbudował na niej ten samochód. Wydłużył platformę, poszerzył i zbudował na niej nowego Multivana. Nie Multivana T7, tylko nowego Multivana, który de facto powinien się nazywać Golf Plus albo co najwyżej Volkswagen Charan. Dlaczego zatem nazwano ten samochód nowym Multivanem, a nie na przykład Charanem i nie reaktywowano tej legendy? Ano dlatego, żeby lepiej zarobić. Wiecie, ile kosztuje ten egzemplarz dokładnie? 296 tysięcy złotych. Netto! Brutto 364. Samochód na platformie Golfa za 364 tysiące złotych. To jest marketing, co? I to jest księgowość. A wiecie, co dostajecie za te 364 tysiące złotych? A maksymalnie możecie go sobie na 400 wyspecyfikować brutto. Za te pieniądze dostajecie, kochani, przede wszystkim dostajecie maskę, która się nie otwiera. Dostajecie to! Całe 1.4 TSI. Tak, 1.4, nie 1.5, ten nowocześniejszy, tylko ten stary, 1.4 TSI i 150 koni mechanicznych. Plus na szczęście jeszcze elektryka, bo to jest wersja plug-in, czyli taki PHEV. Ten elektryk ma 116 koni mechanicznych, razem ta moc taka tutaj systemowa to 218 koni mechanicznych. I ten układ hybrydowy, wiecie skąd pochodzi? Z Audi A3 e-tron z 2014 roku. Tak, w samochodzie za 364 tysiące złotych macie napęd hybrydowy, 2 generacje wstecz z 2014 roku, 8-letni. I współpracuje to ze skrzynią biegów DSG, 6-biegową. I możecie mieć tylko napęd naprzód. Nie ma tu napędu na 4 koła. Nieźle, co? 364 tysiące złotych, przypominam. No nie wiem, to może chociaż jest tutaj taka bateria, że pozwoli Wam przejechać 150 km tylko na prądzie. Nie, bateryjka jest maleńka, ma tylko 10,4 kWh w takim wielkim byku, w związku z czym starcza Wam według WLTP na 47 km, ale według mnie to tak bardziej na 35, no do 40 km. To może chociaż szybko się ładuje na te 47 km. No jasne, ładowarka pokładowa ma całe 3,4 kWh, co oznacza, że nawet jak ją wepniecie w jak najszybszego wallboxa, którego macie w garażu, albo nawet w słupek na mieście, to i tak będziecie się ładowali 3,5 godziny, a nawet 3,40. A ze zwykłego gniazdka takiego z prądem w domu jakieś 5, 6 do 7 godzin. Więc zajebista technologia plug-in sprzed 8 lat. Mała bateria, długo się ładuje, 6-biegowa skrzynia DSG, brak napędu na 4 koła, napęd tylko naprzód oraz silnik 1.4 TSI, czyli ten poprzedni, a ten nie najnowszy 1.5 TSI. Ale na szczęście możecie go mieć również w wersji benzynowej. 1.5 TSI 136 koni, albo w dieslu 2.0 TDI, maksymalnie 150 koni. Natomiast sam Volkswagen tak wierzy w skuteczność i magię tego swojego napędu plug-in PHEV wspaniałego, hybrydowego, że wiecie, jakie zużycie średnie paliwa podaje? 1,8 litra. A wiecie, jaki zbiornik paliwa ma to auto?
45 litrów, naprawdę. I wchodzicie w konfigurator, jesteście laikami, sprawdzacie takie informacje i wierzycie, że nowym multivanem przejedziecie 2000 km na jednym zbiorniku paliwa. I my dzisiaj to sprawdzimy, udamy się w taką wycieczkę. Oczywiście sobie żartuję i dobrze wiecie, o czym mówię. 45 litrów zbiornik paliwa w samochodzie, który na elektryce jest w stanie przejechać jakieś 40 km. Natomiast jeżeli chodzi o inne gabaryty, czyli te zewnętrzne, to wyobraźcie sobie, że nowy multivan jest większy gabarytowo od tego T61 w tej samej wersji, ponieważ tutaj mamy wersję krótszą i ona już sama w sobie mierzy prawie 5 metrów i jest o 7 cm dłuższa niż ten multivan T61. Co więcej, rozstaw osi, ten tutaj, to jest bardzo ważny parametr, jest w tym wypadku większy o 12,4 cm. To jest tyle i to się może wydawać, że tyle to jest niewiele, ale to jest bardzo dużo. Nie mierzył pan sobie? Nie. A pan mierzył? I o ile w T61 rozstaw osi to dokładnie 3 metry, to tutaj macie 3 metry, 12 cm i 41 mm. I jak stoicie i patrzycie na niego, to wam się wcale nie wydaje taki duży. A to dlatego, że gabarytami, słuchajcie, w zasadzie nie gabarytami, tylko stylistyką, on przypomina japońskiego K-Cara. Tylko takiego, który trochę za dużo hormonu wzrostu przyjął. Bo tutaj macie tak płaściutką tę powierzchnię. Z tyłu ta klapa jest w zasadzie pionowa i jeszcze ta kolorystyka i jeszcze te fikuśne lampeczki i jeszcze te wgięcia, zagięcia, kształty, jakaś tutaj chromowana listwa pociągnięta przez cały samochód, nomen omen dwukolorowy lakier 11 700 zł. Wszystko to sprawia, że wygląda, wiecie jak? Zabawnie, tak bym go nazwał. Nawet nie śmiesznie, ale zabawnie. Patrzycie i po prostu cieszy oko. Ale są też pewne problemy. Pierwszy problem to jest prześwit, ponieważ tutaj wynosi 14 cm, tyle co w miejskim Polo. Wiecie, jaki jest dla przykładu w T61 w wersji 4x4 z dieslem? 21 cm, to jest 7 cm więcej. Ale pal licho prześwity, mniejszy czy większy, 14 cm czy 21 cm, to jest tak jak skup. Mniejsza czasami jest lepsza i tak może być w tym przypadku, jak nie zjeżdżacie z dróg utwardzonych, no to mniejszy prześwit będzie lepszy. Większy problem to jest to, jak załadujecie sobie ten samochód. Wiecie, jak jest tak sote stoi, tak jak teraz tutaj. Wiecie, ile waży? 2210 kg z bakiem paliwa. A wiecie, ile może ważyć maksymalnie? 2 tony 750 kg, co oznacza, że ładowność to 540 kg. W 7-osobowym vanie, tak. Każdy pasażer może ważyć maksymalnie 87 kg, więc jak 7 osób wrzucicie tutaj do środka, takich po 87 kg, to w bagażniku możecie co najwyżej przewieźć sobie powietrze albo pierze. Niestety tego pierza do bagażnika nie wejdzie wam zbyt dużo w tej wersji krótkiej, ponieważ tył wygląda tak. Ma taką półeczkę, która jest bardzo lekka dla ograniczenia masy. Nie wiem, po co ma te sznurki, może wy wiecie i podpowiecie. Jak widzicie, pałęta się tutaj sporo gratów, bo na przykład nie ma co zrobić w tym samochodzie z A. gaśnicą, B. z siatką i z trójkątem, a nawet z kablami do ładowania. Więc to wszystko, jak gdzieś wyjeżdżacie, to najlepiej jest ciepnąć tutaj i se po prostu to zostawić w garażu. I co teraz? I teraz macie lampę. O! Nowy multivan! We change the world! I co tu możecie położyć w tej wersji krótkiej? Jeżeli wasi pasażerowie ważą, nie wiem, po 50 kg, a nie po 87. Jak wieziecie dużo dzieci i zostało wam jeszcze ze 100 kg ładowności do spożytkowania, no to możecie sobie postawić 2 duże walizki. I to wszystko. Więcej tu nie wchodzi. Elektryczna klapa już jest. Zamyka się, zamyka się. Wersja dłuższa ma tego bagażnika 20 cm więcej, no i umówmy się, 20 cm to też już jest sporo, więc zakładam, że te walizki tam będzie można w tej pozycji postawić i wejdą, w związku z czym będzie ich znacznie więcej, ale znowu przypominam, macie wówczas ograniczenie do 540 kg, więc jak wieziecie 7 osób, to na wakacje i tak bagaże musicie wysłać kurierem i wersja dłuższa jest wam kompletnie nieprzydatna, bo jak chcecie podróżować w 5 osób, to po co kupować wersję dłuższą, jak można krótszą. I też trzeba wymontować fotele i wtedy wieziecie 5 osób i macie więcej bagażnika, w związku z czym wersja dłuższa to już jest w ogóle marketing zrobiony do marketingu, jest do dupy. Teraz przechodzimy do tego, co było wielkim utrapieniem w V-klasie mojej, którą testowaliśmy. Tu możecie obejrzeć sobie ten test i zobaczyć, jak tam się, za przeproszeniem, bo innego słowa nie można tu znaleźć i użyć,
z tamtymi fotelami. Tutaj sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej, ponieważ zobaczcie, nawet z tej pozycji, jak tu jesteśmy, to robię sobie tylko tak, ciach, pociągam sobie to i zobaczcie, ja już mam cały fotel wymontowany. Naprawdę, calutki. To samo z tym, patrzcie. Cyk. A ten środkowy jak się składa? A, jest tutaj też. Cyk. I to zobaczcie. I waży to od 23 do 30 kg, zależnie od tego, czy fotel ma na przykład ogrzewanie, czy nie ma. Fajne? Fajne, proste, szybkie, skuteczne, praktyczne, cudo. Tu dwie szufladki jeszcze. Ta jest na apteczkę akurat, a ta tutaj w tej jest jakaś siateczka zabezpieczająca. Więc można Mercedes, można. A teraz zobaczcie, jak je się wpina. Tu nie ma przymierzania, nie ma kombinowania, że tu wsadzę przód, tu bok, o nie weszło mi, oj k***a, trzeba wyjąć, oj połamię zamiast szynę i tak dalej. Proste, skuteczne rozwiązanie, naprawdę świetne, świetne. Brawo. To teraz miejsce. Tu sprawa przedstawia się tak. No, dawaj tu fotelik. O, dawaj, tak. Zobaczcie, tu mam miejsca tyle. Przesunę troszkę, żeby być uczciwym, ten fotel do przodu. O, tak ma, wygodnie, wygodnie. No tak, powiem wam tak, tam nie wsunę stópek, nie ma takiej opcji, bo tu jest jakaś blokada. O, takie mogę sobie położyć. Na kolana miejsca, jak na vana, no powiedzmy, że ok. To teraz idę do tyłu. Sprytne składanie, bo zobaczcie, podciągam tylko tę wajchę, to podskakuje do góry, to się przesuwa i mogę sobie fajnie wejść tam. Nie? Tu niestety tu siedzę strasznie pionowo, więc muszę sobie pochylić trochę oparcie, a przez to już będzie tam mniej miejsca na walizki. Ale pochyliłem, jest ok. To jedzie tu i wada tego rozwiązania jest taka, że ja nie mam, złożyłem, ale mam strasznie mało miejsca, bo fotel po złożeniu tym do przodu nie zapamiętuje pozycji. Więc teraz trzeba to zrobić tak i przesunąć go do przodu. No, nie, kurwa. Ale nie tym sznurkiem, ja stąd go nie przesunę, musi to zrobić ktoś, kto tam siedzi. Więc trzeba złapać za tę wajchę, i ten ktoś przesuwa. I siada, żeby mu znowu było wygodnie, czyli pochyla oparcie. I wtedy, no powiem wam, zachwycającej ilości miejsca też tutaj nie mam. O, zobaczcie, tyle, o ile, żeby tak sobie posiedzieć, nie? No jest to nie do pomyślenia w T6.1 albo w V-klasie. Tam macie jeszcze zapasu 15 cm, a ja tutaj dotykam głową sufitu. Owszem, mogę sobie jeszcze bardziej oparcie pochylić do tyłu i wtedy to już w ogóle tutaj włażę w ten plastik. Więc dla 7 dorosłych osób w T6.1 wieziecie sobie 7 osób naprawdę wygodnie. W V-klasie mojej też i każda ma przestrzeń. A tutaj, no powiem wam, szaran. A wiecie dlaczego? Dlatego, że pomimo większych gabarytów, to jak zmierzy się odległość od tych foteli do końca bagażnika, to w T6.1 jest o 24 cm więcej miejsca. Czyli ta kabina pasażerska jest dłuższa, pomimo tego, że samo nadwozie jest krótsze i rozstaw osi mniejszy. Co wam daje rozstaw osi? Nic wam nie daje, ponieważ to wszystko i tak jest tutaj zabudowane. Czy te kółka są w tym miejscu, czy będą 10 cm dalej, czy bliżej, to absolutnie niczego nie zmienia. Fajne jest to, że tutaj są 3 niezależne fotele i one się przesuwają. Jeżeli byście chcieli na przykład ten fotel wymontować, no to oczywiście robicie to w prosty sposób, a ten wtedy przesunąć tutaj do przodu, no to możecie to śmiało sobie zrobić tak. Wtedy musicie złożyć to, tak, i jeszcze raz pociągnąć i to jest proste, widzicie jak daleko się przesunął. Ale jest sympatyczniejszy myk. Wcale nie musicie, jeżeli chcecie zrobić z niego 5-osobowe auto, to wcale nie musicie wymontowywać tych 2 foteli, a tych 3 z tyłu przesuwać do przodu. Jest inne, prostsze, równie skuteczne rozwiązanie. To rozwiązanie polega na tym, że to tutaj, zobaczcie, to jest fajne, bo się otwiera tak, ale oprócz tego jeszcze się przesuwa i to bardzo płynnie, więc w każdym miejscu to możecie zablokować w prosty sposób. Ma 3 cup holdery, tu ma jakiś pojemnik na dużą butelkę, tu jest nawet jakiś schowek. Ale jak wam to tu nie jest potrzebne, to se przedni pasażerowie niech tego używają. A wy robicie taką rzecz. Zobaczcie. Ciach. Ciach.
ciach. I macie, i teraz sobie maksymalnie przesuwacie to do tyłu, to jeszcze kawałek, żeby ten pasażer środkowy miał więcej. Mam teraz naprawdę taką ilość miejsca, jak powinienem mieć w wanie tego typu. No nad głową już tutaj jest troszkę lepiej. Mogę sobie maksymalnie pochylić wszystkie oparcia do tyłu i zobaczcie, ile teraz mam bagażnika. Proszę. Nawet jeszcze przy jednej osobie, powiedzmy 6 na pokładzie. Więc na dobrą sprawę, jak wyjeżdżacie gdzieś dalej i chcecie myśleć o dalekich podróżach nowym multivanem, to musicie myśleć o nim w tej krótkiej wersji i w wersji PHEV z obniżoną ładownością jako o samochodzie 5-osobowym, a nie 7-osobowym. Taka smutna prawda. No dobra, a jeszcze tu na chwilę wracając, bo tu jeszcze nie skończyliśmy wszystkiego pokazywać, to tak. Fajna regulacja podłokietników. Bardzo. Taka punktowa. Tutaj przy pomocy jednego prostego przycisku. Fajnie, że zagłówki chowają się tak głęboko w momencie, kiedy jedziecie sami, no to kierowca widzi wtedy wszystko w tylnej szybie, nie? Nie zasłaniają mu zagłówki widoczności. Tutaj zobaczcie, sprytne rozwiązanie. Telefon tak, telefon może być tak. Jeszcze sprytniejsze jest to, bo ma 2 położenia. Jak tak sobie ustawicie, to dzieciak jak ma tablet, to jedzie i sobie może w ten sposób oglądać, czy nawet telefon. A jak to ma być stolik, to naciskacie i jest stolik. I nawet tu ma specjalne takie wyżłobienie, w którym również możecie postawić sobie telefon albo tablet i dziecior może sobie oglądać, a jednocześnie tu mieć jakieś picie. Elektryczne zamykanie jest. Odrębne klimatyzowanie jest. Nadmuchy są również dla drugiego i również trzeciego rzędu siedzeń. Reasumując, praktyczność tej części, czyli możliwości aranżacji, przesuwania tych foteli, ten środkowy, tu do przodu, ta konsola, która może być z przodu, z tyłu, na środku, wyjmowanie tych foteli, ich składanie i tak dalej, petarda. Znacznie lepiej niż jest w T6.1, znacznie lepiej niż jest w V-klasie, natomiast miejsca jest tu po prostu mniej i to czuć, choć z zewnątrz tego nie widać. Jak jest z przodu? Zacznijmy od plusów. Jako że to hybryda plug-in, jest gorąco, a ja sobie mogę go uruchomić, nie będzie hałasował, nie będzie smrodził, a my będziemy mieli z silnym chłodno. Kolejny plus to schoweczki różnego rodzaju. Zobaczcie, jakie to jest tam głębokie. Wrzucacie tam telefon i on znika w czeluściach. Tutaj tablet prawdopodobnie wejdzie, taki może mniejszy i się tam schowa, wyłożone gumą, więc nie powinno latać. Ten schowek to taki już klasyczny, obity plastikiem. Jakieś dokumenty, coś tam wejdzie. Kiedy tego nie macie tutaj pod ręką, bo jest na przykład przesunięte tam do tyłu dla dzieciaków, to też macie cup holdery i te cup holdery skrywają się tutaj. Oprócz tych cup holderów macie jeszcze jakąś półeczkę na coś. Tutaj wyżej macie też ładowarkę indukcyjną, a jako że samochód komunikuje się z sprzętem multimedialnym już bezprzewodowo, więc możecie tu mieć Apple CarPlay albo Android Auto, nie wyciągając tego telefonu z ładowarki indukcyjnej. A gdybyście go jednak chcieli mieć na widoku, to wsadzacie go w cup holder i macie go na widoku, albo nawet kładziecie tutaj, gdy to macie pod ręką i też macie go na widoku. Fajne jest to, że tutaj podłokietniki mam nie tylko z prawej strony, ale też mam z lewej strony. I to nietypowe rozwiązanie, bo mogę sobie obie ręce tak trzymać w ten sposób, ale ja wolę jeszcze inaczej trzymać rękę i to jest bardzo wygodne, trzymać ją tutaj. I to jest fajnie obite i bardzo szerokie, znacznie szersze niż na przykład u mnie w V-klasie i naprawdę jest bardzo wygodne, bo sobie jedziecie, trzymacie rękę, po prostu łokieć nie boli. Natomiast jest to jedyna, to tutaj, to jest jedyna miękka rzecz na całej desce rozdzielczej. Naprawdę. Cała reszta to jest po prostu hamuwa. Gdzie nie pukniecie, gdzie nie stukniecie, to nieważne, czy jest to konsola środkowa, schowek, czy to są boczne drzwi, czy to jest głośnik, czy to jest półka na dole, nie ma tu grama miłego, przyjemnego w dotyku materiału. No za 360 parę tysięcy złotych to przyznacie sami, oczekiwać można było troszkę więcej. Natomiast tak, tutaj zobaczcie, wnęka wygumowana na jakieś pierdoły. Tu kolejny schowek, nawet taki śmietniczek śmieszny, gdzie możecie założyć sobie tutaj tylko siatkę i może pełnić naprawdę funkcję śmietnika na odpady. Jakość samych tych materiałów pozostawia sporo do życzenia.
Praktyczność już nie. Na szczęście podczas jazdy nikt nie trzeszczy i przynajmniej jest porządnie spasowane. Gorzej, że wszystkie funkcje, nawet klimatyzacji, już sprowadzono do ekranu multimedialnego. Tutaj macie tylko systemy odpowiadające za asystę. Tu musicie kliknąć, żeby wejść w klimatyzację i sobie trochę więcej tutaj ustawień wrzucić, na przykład z tyłu, żeby zmienić ustawienia, to już musicie z tego panelu. Tryby jazdy jeszcze mamy, menu parkingowe i to jest absolutnie wszystko. Z tej strony mamy, no tak jak w Golfie, nie przymierzając, ogrzewanie szyby przedniej, tylnej, no i obsługa wszystkich świateł. Zegary, jakie są, każdy widzi. Można zmieniać w nich widok, ale ta zmiana widoku polega tylko na tym, że macie 4 takie różne tryby. Możecie niezależnie sobie zmieniać to, co wyświetla się w tym kółeczku, to, co zmienia się w tym kółeczku, albo tutaj, co wyświetla się po środku. Więc praktyczność znowu tak, jakość niekoniecznie. Co więcej, to słuchajcie, zanim to się czasami uruchomi i zdarza się, powiem Wam, że zanim to się włączy wszystko i zacznie funkcjonować jak trzeba, to już dojeżdżacie do celu. Tu są jedyne przyciski, którymi możecie na przykład zablokować możliwość otwarcia drzwi. Tego brakuje mi w Mercedesie, żeby dzieciory same nie otwierały. No albo po prostu otwieracie z obu stron, zablokować można w każdej pozycji i zamknąć. Zacznijmy sobie od trybów jazdy. Więc jak wsiadacie do niego i jest naładowany akumulator w ilukolwiek procentach, to zawsze domyślnie macie elektrykę. I jak klikniecie sobie tu Mode, to macie e-Mode, czyli domyślnie jadę na elektryce. I do momentu, kiedy nie zrobię kickdownu, to będzie pracował tylko silnik elektryczny. I on ma 116 koni mechanicznych i 350 Nm, więc naprawdę do takiej normalnej jazdy po mieście przyspieszania wystarczy. Zmierzymy go oczywiście do setki, ile robi tylko na elektryce, ale jest to wystarczająca dynamika. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. Zobaczcie, o. On od razu odjeżdża, nie? I tutaj na tym, tu Wam pokazuję, ile z tej mocy elektrycznego silnika zużywacie. O. Co zrobić, jak chcecie jechać w trybie hybrydowym? No to możecie sobie albo tutaj stryknąć hybrid i on wtedy będzie szybciej załączał ten silnik elektryczny. Jeszcze zanim nastąpi kickdown, tylko o, widzicie? Już teraz na przykład go załączył w tym momencie. Ale jeżeli nie chcecie tutaj gmerać tym... Uwaga, czemu nie można przełączyć za niskim? Nie, a, widzicie? A teraz na przykład przez chwilę włączył się hybrid i teraz do e-mode'a nie chcę wrócić. Już mieliśmy kiedyś w jakimś samochodzie taką historię, ale nie pamiętam w jakim. Że chwilę teraz se musi pojechać na hybrydzie, żeby można było aktywować z powrotem e-mode. Wow. Posłuchajcie. Wybiera nierówności na takiej drodze naprawdę świetnie. Natomiast niestety od razu też słychać, że jest zrobiony z plastiku i to jest zrobione z plastiku i tu z przodu jest zrobiony z tyłu. Natomiast zawieszeniowo, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to naprawdę jest ekstra. Jest mniej komfortowo niż na przykład właśnie w mojej V-klasie, ale dzięki temu macie znacznie lepsze czucie tego, co dzieje się z samochodem. Teraz wrócimy do e-mode, teraz już możemy wrócić do e-mode, chociaż teraz włączył silnik znowu mi. Dobra, zostajemy. Ale możecie też, żeby sobie nie klikać tu za każdym razem mode i mode hybrid, to możecie też sobie tutaj zmieniać ten tryb, bo jak przerzucicie w S skrzynię biegów, to automatycznie samochód przechodzi w tryb hybrydowy. Jeszcze raz delikatnie naciśniecie, skrzynia jest w drive, silnik spalinowy się wyłącza, wracamy do e-mode'a. Tutaj jeszcze jest, jak wejdziecie w tryb hybrydowy, to możecie sobie ustawić poziom naładowania akumulatora, czyli na przykład chciałbym, żeby tam do 20-30% się rozładował, ale potem, żebyś jechał w trybie hybrydowym samochód, żeby te 30% utrzymać, ale mogę też zwiększyć na przykład stan naładowania i teraz to oznacza, że auto cały czas będzie jechało przy pracującym silniku spalinowym po to, żeby doładowywać baterię. A ja będę jechał teraz w e-modzie, ponieważ mamy 19 km zasięgu na elektryce, a jeszcze wcześniej chcemy sprawdzić, jak ona zda egzamin przy przyspieszaniu i maksymalnie ile pojedziemy, tylko na elektryce. I w normalnych hybrydach albo w dopracowanych układach typu
plug-in, jest tak, że mocniej wciśnięcie pedał gazu, samochód od razu odjeżdża, bo silnik spalinowy błyskawicznie się włącza, bo w Toyotach na przykład jest skrzynia bezstopniowa, więc ona nie redukuje biegu, tylko od razu jest odjazd. A zobaczcie, co tutaj się dzieje w momencie, kiedy będę sobie jechał. O, 40 i 3, 2, 1 i robię kickdown. 3, 2, 2 sekundy zwłoki, zanim w ogóle włączy się ten silnik spalinowy i zanim samochód zacznie jechać. Nie ma tutaj tej płynności, takiej działania, że wciskam i od razu jadę. Nie. Jest najpierw włączenie się silnika, potem redukcja biegu i dopiero zaczynamy jechać. Jeszcze raz, zobaczycie. Raz, 2, 3. Przy 3 sekundzie dopiero zaczyna auto jechać do przodu. Jak to będzie, jak wejdziemy sobie w układ hybrydowy, czyli nie w elektryce, tylko będziemy w hybrid jechali. 1, 2, troszkę jakby szybciej. A jak to będzie, bo tutaj jeszcze oprócz tego macie Eco, Comfort i Sport. A jak będzie w sporcie i w hybrydzie, co ciekawe, o, jest, włączył. I w sporcie i w hybrid, wtedy jak nawet delikatnie dodajecie gazu, to już macie 2000 obrotów, ten silnik spalinowy czuwa. Nie? Czuwa. Zobaczcie, dodaję gazu i teraz uwaga. No i wtedy już tylko redukcja biegu i odjeżdża. Jest znacznie lepiej. Natomiast ten silniczek 1.4 wydaje z siebie takie dźwięki, jakby go tam zażynali po prostu. Jakby każdy z tych 140 koni miał właśnie podcinane gardło. Mimo większych gabarytów niż T6.1, to siedzicie w nim w środku i macie po pierwsze uczucie mniejszej przestrzeni, o czym już mówiliśmy, ale macie też uczucie tego, że samochód mimo wszystko, mimo tych większych rozmiarów jest bardziej kompaktowy i będzie nim łatwiej manewrować. Natomiast gdzie tkwi clue? Zobaczcie tej wielkości, o której mówiliśmy, czyli tego, że auto jest większe z zewnątrz, ale mniejsze w środku od T6.1. Zobaczcie, jak tu jest daleko pod szybie i jeszcze jak długa jest maska. W T6.1 to wszystko jest takie bardziej spionizowane. Od miejsca, w którym siedzi kierowca, do przodu zderzaka jest, nie wiem co, metr, półtora. Tutaj to będą ze 2 metry. W związku z czym z zewnątrz jest więcej auta, ale ma ciaśniejszą kabinę. Bo licząc od tych foteli do końca bagażnika mamy o 11 cm mniej niż w T6.1, a licząc od drugiego rzędu foteli, czyli tam, gdzie siedzi silny, do końca bagażnika, mamy 24 cm mniej. A więc mniej przestrzeni w większym multivanie. Brawo, Volkswagen! Ciekawe, czy ten stolik sobie tu mogę rozłożyć. Nie da rady. A nie, to się jeszcze podnosi. O, jak chcę mieć tak... O, teraz to dopiero, panie. Złóż i wsuń środkowy stolik. Książka pokładowa. Słuchajcie, on normalnie musi być gdzieś podłączony jeszcze do układu w samochodzie. Otwieram, złóż, wsuń środkowy stolik. Książka pokładowa, dobre. A nie złożę, a tak będę jechał. A co? No dobra, to 0-100. Najpierw na samej elektryce. Producent tego czasu nie podaje. Ten czas generalnie podaje tylko karoseria w swoich materiałach. Tryb sport jest. Tryb elektryczny jest. No to mierzymy. Do kickdowna, ale zmienia biegi powoli. Mimo że w trybie sportowym. O. 80, 9. Ej. Jest 15,3. Bardzo dobry wynik. Tak, naprawdę, na takiego kloca, takie duże auto, to jest bardzo dobry wynik. Poza tym czuć, że do 60-70 naprawdę jedzie bardzo sprawnie i szybciutko. Te newtonometry nadają mu pędu, potem zaczyna po prostu brakować mocy i od tych 60-70 zwalnia. Ale naprawdę 15 sekund w miejskie warunki, super. To teraz hybrydowy i sportowy, czyli na pełnym zestawie. O matko, jak w rzeźni. - 8,8 sekundy. Proszę Państwa. Bardzo dobry czas. ASR wyłączony. I jeszcze sprawdzimy teraz w tym jednym ustawieniu. O! Napiszczały tam, jak mały chomiczek jakby tam wpadł.
8,8. Powtarzalny wynik bez względu na to, czy włączycie, czy wyłączycie kontrolę trakcji. Bardzo ładnie. No to jedziemy rozładować teraz baterię całkowicie, a rozładujemy ją sprawdzając, ile maksymalnie jest w stanie pojechać na elektryce. I jak rozładujemy tę baterię, to sprawdzimy, ile wtedy będzie spalał paliwa, czyli w takim trybie hybrydowym. Wyjechaliście w trasę, o kuźwa, rozładowała mi się bateria, nie mam już elektryki, auto jedzie w typowym trybie hybrydowym, czyli ten spalinowy troszkę energii uzupełnia do akumulatora, żeby było przyspieszenie, żeby z niego moment czasami odzyskać. Przy hamowaniu ten akumulator też się doładowuje i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Co najśmieszniejsze, słuchajcie, to nigdzie tutaj nie macie pokazanego wskaźnika, ile zostało Wam paliwa w baku z tych 45 litrów. Nie znalazłem tego, chyba że ktoś z Was wie. Wskazania są tylko takie, że tu pokazuje zasięg na paliwie, tu zasięg na elektryce, a tutaj w tym miejscu zawsze zasięg łączony. Tu jest procent naładowania akumulatora. Nigdzie nie znalazłem w żadnych ustawieniach, ile w zbiorniku zostało mi paliwa, podziałki. Fajne, nie? O, patrzcie, ani się obejrzałem, 130. Jeszcze tylko elektryka. Tu pokazuje, słuchajcie, że power już jakby spada, zobaczcie, mimo że już mam do kickdowna, a to oznacza, że ma jakieś ograniczenie takie sztuczne na elektryce. Wydaje mi się, że do 140, bo pokazuje już 137. I to by się zgadzało z tym, co ma wpisane w papierach. O! 0 km. Do 140 jedzie na elektryce. Nie przejedziecie długiego dystansu. Realne naprawdę z tych kilku dni zużycie w nim energii pozwala na przejechanie 35-40 km, ale też poza miastem, nie tylko w mieście, ale też na takich drogach. No dobrze, to teraz 120. Resetujemy od uruchomienia dane podróży. Proszę bardzo, cyk. Mamy 122. Set. I zobaczymy. Oczywiście nie musicie kupować sobie plugina. Możecie kupić sobie taką wersję 1.5 TSI, która ma 136 koni mechanicznych. Wówczas zapłacicie za nią brutto jedyne 200 000 złotych. Chyba że będzie w lepszej wersji wyposażenia, tak jak nasza, i tam będzie miała trochę dodatków, no to tak podejdziecie pod 250. Jeżeli chcecie diesla, to jest 2-litrowy, 150 koni, też napęd tylko naprzód, ze skrzynią DSG, tylko tą 7-biegową, a nie 6-biegową. I jego, w tej wersji krótkiej oczywiście, nie mówimy o długiej, ale długa jest tylko 7 000 droższa. Kupicie za jakieś 270-280 000 złotych brutto. Problem polega na tym, że T6.1, który jest samochodem mimo wszystko dojrzalszym, ten przy nim to zabaweczka, mimo że konstrukcyjnie oczywiście bardzo wiele ich dzieli, kosztuje w wersji 2.0 TDI z napędem na 4 koła, z 204 koniami mechanicznymi, zaledwie 15-20 000 złotych więcej. Nie, to nie żart. No dobra, 122 na tempomacie, żadnego przyspieszenia, żadnego hamowania, cały czas stabilnie, prawie 10 km tak przejechane, 8,6 litrów paliwa przy rozładowanej baterii. 8,6, czyli 45-litrowy zbiorniczek paliwa wystarczy Wam przy takiej spokojnej jeździe, przy niezaładowanym samochodzie, zaznaczmy, na przejechanie około 500 km. Przecież to jest śmiech na sali. Śmiech na sali. A jak załadujecie go i pojedziecie sobie 140, to będziecie się musieli tankować co ile? Co 300? 350 km? To już w elektryku rzadziej będziecie się ładowali. No po prostu żart. Naprawdę jakiś żart. Prawda jest taka, że jak nie patrzycie na nazwę tego samochodu, jego znaczek, tylko wsiadacie do niego i rozpatrujecie go w kategorii minivana, to zaczyna Wam się podobać, bo jest mimo wszystko przestronny, bo ma fajne te foteliki z tyłu, bo jakoś tam dacie sobie radę, wiecie, przesuwając te fotele, żeby tam jeszcze było miejsce na bagaż, tu poprzekładacie, tam przesuniecie, wszyscy się pomieścicie i mówicie: wow, fajne, praktyczne, przydatne, zarąbiste rozwiązania, ekstra, ale potem doczytujecie, że możecie zabrać tylko 540 kg ze sobą. Potem wchodzicie do cennika, okazuje się, że to kosztuje 360 000 złotych. Potem się okazuje, że ma 45-litrowy zbiornik paliwa, więc w trasie na autostradzie przejedziecie nim najwyżej 350 km. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem dochodzicie na koniec do
nazwy, czytacie, że to jest multivan i what? Gdybyście kupili to auto, myśląc, że to jest multivan i jeżdżąc poprzednim multivanem, to powiem Wam szczerze, ja bym czuł się tam od tyłu i to na sucho. Mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. To nie jest multivan. To byłoby świetne auto, gdyby Volkswagen nazwał je szaranem, gdyby tutaj pracował diesel i gdyby było jakąś 100 tańsze. Mielibyście powrót do fajnej legendy, do szarana praktycznego, przestronnego, za rozsądne pieniądze i z dieslem, który daje Wam 1000 km zasięgu. A to nie jest multivan. To niestety marketingowe i księgowe oszustwo.